Tak, wiem. Wiem. Jest prawie połowa kwietnia, a ja wyskakuję wam z materiałem o premierach gier w tym miesiącu. Zamiast to zrobić na początku, tak jak to robią inni, tak profesjonalnie. Zapewne każdy z was, albo przynajmniej większość, zagrywa się w tym momencie w remake'i Residenta III albo Final Fantasy VII i zapewne większość z was czeka na kolejne duże premiery gier w tym miesiącu, w tym Predator Hunting Grounds 24 kwietnia i Gears Tactics 28 kwietnia. W zasadzie to najważniejsze rzeczy powiedziałem. Po co ja tu stoję? Po co ten materiał robię? Po co to wszystko? Dobra, teraz na poważnie. Premiery kwietniowe nie kończą się tylko na tytułach, które przed chwilą wymieniłem. Wśród nowości znajdzie się kilka ciekawych gier, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć i myślę, że są na tyle interesujące, że naprawdę warto się nimi zainteresować. Także sprawdźmy, co tam mamy i przyjrzyjmy się, co oferują. Hyper Parasite, który miał swoją premierę 3 kwietnia, stanowi produkcję prostą w swoim założeniu. Wcielamy się w złego kosmitę hiperpasożyta, który napada na Ziemię, by po prostu siać śmierć i zniszczenie. W tym celu przejmuje ludzkie ciała i walczy za pomocą dostępnych broni i umiejętności. Gra jest strzelanką bijatyką na 2 drążki z losowo generowanymi poziomami. Oferuje 60 postaci do panowania, realia lat 80. wersji dystopijnej oraz oślizgłe macki pasożyta. W produkcji od Jump Over the Age wcielamy się w ksenobiolożkę Ellery Vas, która wyrusza na planetę Gliese 677cc w odpowiedzi na sygnał wysłany przez jej przyjaciółkę. Gra należy do gatunku przygodowych z elementami logicznymi, gdzie rozgrywka w sporej części obserwowana jest z góry poprzez mapę zmieniającą się w czasie rzeczywistym. Zadaniem gracza jest kierowanie bohaterki w ten sposób, by unikać zagrożeń, a przy okazji rozwiązywać zagadki. In Other Waters miało swoją premierę 3 kwietnia. Teraz coś dla wszystkich soulsowych maniaków. Hellpoint od studia Tiny Build Games to mroczne RPG akcji w realiach sci-fi, gdzie trup ściele się gęsto za sprawą częstych zgonów gracza. Jak to z grami typu Souls, przymierzamy poziomy i walczymy w zręcznościowych walkach o zdecydowanie wyższym poziomie trudności niż coś, co znamy w standardowych RPGach. Interesującym rozmaiceniem jest wprowadzony przez twórców system Quantic, który za każdym razem, gdy gracz uruchamia grę lub umiera, zmienia trochę mapy. Na przykład mogą wystąpić nowe wydarzenia we wcześniej odwiedzonych lokacjach lub też zwiększyć siłę kolejnego napotkanego bossa. Żyć, nie umierać. Premiera gry już niedługo, 16 kwietnia. Czas na grę bombildą i to nie byle jaką. Dead by Daylight to asymetryczna gra multiplayer w kanwie horroru, gdzie jeden z graczy wciela się w postać mordercy, np. ikonicznego Freddy'ego Krugera, a 4 innych stara się przetrwać w trakcie rozgrywki. Antagonista jest wyposażony w najróżniejszy arsenał do zabijania, natomiast inni gracze, no cóż, muszą sobie jakoś poradzić wspólnie, bo w bezpośrednim starciu nie mają szans z mordercą. Wersja mobilna Dead by Daylight ma być w pełni zoptymalizowana pod systemy Android i iOS, oferując taki sam gameplay jak oryginał, z dedykowanym sterowaniem zaprojektowanym pod smartfony.
Możecie dokonać już wstępnej rejestracji, a sama gra ma być dostępna od 16 kwietnia. Kolejna gra, Help Will Come Tomorrow, należy do gier z gatunku survivalowych. Akcja umiejscowiona została w Rosji w 1917 roku. Nasi bohaterowie podróżują pociągiem kolei transsyberyjskiej, która padła celem ataku terrorystycznego. Od tego momentu ocaleni muszą poradzić sobie w głuszy i przetrwać w surowych warunkach Syberii. Gracz ma za zadanie pokierować grupą i zadbać o zapewnienie podstawowych potrzeb, jak znalezienie jedzenia oraz wody pitnej. W przetrwaniu ma pomóc rozbudowa obozu oraz zarządzanie relacjami między bohaterami. Premiera gry zaplanowana jest na 21 kwietnia. Kojarzycie grę Titan Souls? Tytuł oparty na mechanice Boss Rush, gdzie jedynymi przeciwnikami są bossowie. I nie bez powodu w tytule znajduje się Souls. Bohater gry ginie od jednego uderzenia i posługuje się łukiem tylko z jedną strzałą. Ale nie o tej grze miała być mowa, tylko o Ita. W kolejnym tytule, podobnie jak we wspomnianym Titan Souls, opartym o mechanikę Boss Rush. Z tym, że nie posługujemy się jedynie jedną strzałą, a całą masą pocisków, albowiem Ita jest twin stick shooterem zrobionym w konwencji Bullet Hell. Gotujcie się na deszcz kul już 22 kwietnia. What's your emergency? Marzą wam się szybkie pościgi policyjne, strzelaniny z bandziorami oraz eksplozje na tle zachodzącego słońca? No to macie, ale nie w tej grze. Natomiast w One to Operator uświadczycie dużo rozgrywki symulacyjno-strategicznej. Jako operator numeru alarmowego będziemy odpowiedzialni za reagowanie na telefony ludzi w potrzebie poprzez udzielanie stosownych rad i wskazówek oraz wysyłanie i koordynowanie jednostkami policji, straży pożarnej i pomocy medycznej. Ciekawostkę stanowi fakt, że rozgrywka prowadzona jest w oparciu o mapy prawdziwych miast z całego świata. Odbierać pierwsze zgłoszenia będziecie mogli już 23 kwietnia. When I was a little girl, I used to look up at the sky and wonder. Now I can't see the sky. Nie samym cyberpunkiem 2077 człowiek żyje. A może jednak, co by nie było, w kwestii gier w świecie dystopijnej przyszłości nie można ograniczać się jedynie do produkcji od CD Projekt Red. Wartym uwagi jest dobrze zapowiadająca się przygodówka od berlińskiego studia Ion Lands, gdzie gracz zostaje zabrany do futurystycznego miasta Nivalis. Wcielamy się w postać Rani, która jest świeżo zatrudnioną pracownicą firmy dostawczej Cloudpan. Już w trakcie pierwszej nocnej zmiany jako kurier podejmujemy działania mające mieć wpływ na miasto Nivalis i jego mieszkańców. Premiera gry zapowiedziana jest na 23 kwietnia. Kolejna gra może nie stanowi tytułu od mniejszego studia deweloperskiego, która mogłaby być zapomniana wśród większych tytułów, ale na pewno należy do mniej popularnego rodzaju gier na naszym rodzimym rynku, jakim niewątpliwie są JRPG. Sakura Wars, będąca produkcją Sonic Team, jest szóstą odsłoną serii zapoczątkowanej w 1996 roku na konsoli Sega Saturn. Jest to połączenie visual novel z RPG akcji. Wcielamy się w młodego kapitana Seijuro Kamiyamy, który został wybrany na dowódcę reaktywowanego oddziału pilotek mecha. Sama rozgrywka podzielona jest na dwa elementy. W jednym swobodnie eksplorujemy Tokio i wchodzimy w interakcję z postaciami, natomiast w drugim walczymy w mechach. Data premiery zaplanowana jest na 28 kwietnia.
Zapewne niejedno z Was zna grę Overcooked, gdzie wcielaliśmy się w kucharzy i gotowaliśmy w zawrotnym tempie potrawy dla niecierpliwych klientów, a wszystko było okraszone humorystyczną rozgrywką. Jeśli Wam się podobała, to nie możecie przejść obojętnie obok Moving Out, czyli grze o przeprowadzkach. Grając w pojedynkę lub w trybie multi do 4 graczy, będziecie mieć okazję wcielić się w pracownika renomowanej firmy Fark. Będziecie mogli wziąć udział w najróżniejszych zadaniach z dziedziny przeprowadzek. Od przenoszenia przedmiotów z domu do samochodu, po wynoszenia śpiących żyraf z zoo. Premiera już 28 kwietnia. There's nothing more satisfying than a big hefty... Ostatnia gra w dzisiejszym zestawieniu, Dreadnautical, skojarzyć się może z prozą Lovecrafta. Akcja produkcji rozgrywa się w trakcie rejsu statku wycieczkowego o nazwie Hope. Z początkowo nieznanych przyczyn na pokładzie pojawiają się potwory chcące zabić całą załogę. Gracz wciela się w jedną z 4 postaci, do wyboru z pomiędzy byłego członka Yakuzy, piosenkarki, detektywa oraz twórczyni gier wideo. Głównym zadaniem jest przetrwanie przez kolejne levele podzielone na 20 pokładów statku. W trakcie rozgrywki musimy zarządzać ograniczonymi zasobami oraz współpracować z pozostałymi ocalałymi. Całość odbywa się w systemie turowym z gameplayem typowym dla gier roguelite. W niezapomniany rejs wyruszycie 29 kwietnia. I to tyle. Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i mam nadzieję, że któraś z gier przykuła Waszą uwagę. Jeśli materiał się Wam podobał, nie zapomnijcie o subskrypcji, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście pamiętajcie o ustawieniu alertu, bo kolejny filmik już za tydzień. Ode mnie to wszystko na dzisiaj, ja jestem Backlogist, cześć!